Milicjanci strzelają poprzez drzwi. Kule przechodzące poprzez drzwi zabijają ludzi w mieszkaniach. Zaczyna się rozbijanie kolbami drzwi, wyciąganie ludzi na zewnątrz, a tam tłum już czeka i linczuje, bije pałkami, kamieniami, dłońmi, czym popadnie. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Łukasz Kazek History Story. Przypominam, że widujemy się tylko na tym kanale w każdy wtorek o godzinie 20. To jest nasza pierwsza podróż w kraj. Kanał istnieje 3 miesiące, a my już podróżujemy po kraju i jesteśmy w Kielcach, w stolicy województwa świętokrzyskiego. Dzisiaj będzie odcinek o krwawej plotce. O plotce, która 2 razy w tym mieście zatoczyła potężne koło i spowodowała wiele tragicznych wydarzeń. Wyobraźcie sobie, jest rok 1918, 11 listopada. Polska odzyskuje niepodległość. Wszyscy gromadzą się w Kielcach, austriackie wojska uciekają i każdy debatuje, co teraz robić. Naradzają się Polacy z Polakami, endecy z endekami, socjaliści z socjalistami i również naradzają się Żydzi. Zebrali się w teatrze w Kielcach. Żydowska społeczność prosi, aby przemówił pan mecenas Feisinger. On wstaje na scenę i przemawia. Ktoś krzyczy, mów widzisz. A ktoś krzyczy, drugi, my nie chcemy, żebyś mówił po polsku, mów widzisz. Ale mecenas, jak i 90% tych, którzy przyszło do teatru, nie znają jidysz, znają tylko język polski i chcą budować polską, nową, odrodzoną ojczyznę. Ktoś źle usłyszał, przekręcił i powiedział, że Żydzi w teatrze się zebrali i krzyczeli precz z Polską, że nie chcą Polski. Co spowodowało, że w mieście narastały antyżydowskie nastroje, przyszło mnóstwo ludzi, młodych, wyrostków z pałkami, z bagnetami i zaczęli bić tych ludzi zgromadzonych w teatrze. Skutkiem tego 250 osób rannych, zamieszki w mieście i 4 zabitych. Na jednym odnotowano w karcie w kostnicy, że miał kilka ran kłutych w piersi. Druga krwawa plotka bardzo szybko narodziła się w lipcu 1946 roku. Efektami tej plotki było zabicie 40 ludzi, 37 Żydów, w tym 3 Polaków i około 40 rannych. Kiedy kielecki szewc Walenty Błaszczyk zgłasza zaginięcie swojego syna, 8-letniego Henia, na komisariacie na ulicy Sienkiewicza. Kiedy dziecko się znajduje, wymusza na swoim dziecku zeznanie, aby powiedziało, że było ukrywane przez Żydów w piwnicy i że zaprowadził go tam Żyd, który miał zielony kapelusz. Milicjanci wysyłają patrol w kierunku Plant, dokładnie na Planty 7, gdzie znajduje się kibuc żydowski, a przewodniczącym jest Seweryn Kahane. Rozpoznają Żyda w zielonym kapeluszu. Jest natychmiast aresztowany i przeniesiony na komisariat, bo to on prawdopodobnie łapie i przetrzymuje polskie dzieci w piwnicy, z których potem właśnie toczy się krew na macę, a także transfuzję krwi robią sobie Żydzi, tak mówi ulica, bo są wykończeni po przejściach, jeżeli chodzi o obozy i II wojnę światową. Takimi plotkami żyje wtedy cała Polska. Nie tylko Kielce, ale cały kraj. I Kraków,
Częstochowa i Warszawa. Proszę sobie wyobrazić, dyżurujący milicjant wysyła patrol z Walentym Błaszczakiem i jego synem w kierunku plant, aby pokazał, w której piwnicy miał zostać zatrzymany, złapany. Okazuje się, że budynek przy Planty 7 nie ma w ogóle podpiwniczenia. Jest zbudowany na terenie podmokłym i nie ma w ogóle piwnic. W tym samym czasie, kiedy aresztowany jest Żyd w zielonym kapeluszu, nazywa się Kalman Zinger, przewodniczący Seweryn Kahane idzie na milicję i mówi, że sytuacja jest absurdalna. Budynek nie ma piwnic, nikt nie przetrzymuje żadnych dzieci, nikt nie wyrabia macy, nie spuszcza krwi, że to w ogóle jest jakiś absurd. Milicja mówi, że musi zostać przesłuchany, a natomiast, żeby zwrócił spokojnie do domu i żadnych już więcej zajść nie powinno być. Ale przez ten czas, kiedy dwa patrole wędrują w jedną i drugą stronę, milicjanci rozpowiadają, że idą ratować polskie dzieci. Co wy nie wiecie, co się dzieje na plantach u Żydów? Tłum gęścieje i fala tłumu przychodzi pod Planty 7. W tłumie wmieszana jest milicja, żołnierze KBW, Urząd Bezpieczeństwa, Ludowe Wojsko Polskie, praktycznie cały przekrój ówczesnego powojennego polskiego społeczeństwa. Tłum stoi pod budynkiem. Słychać okrzyki. Zabić Żydów, bić Żydów. Hej, Żydzi, czy smakowała wam krew Chrystusa? Dlaczego zabijacie nasze dzieci na macę? Doktor Kahane, przewodniczący Komitetu Żydowskiego, doskonale wie, co może zrobić rozhisteryzowany tłum. Dzwoni więc o pomoc do Milicji Obywatelskiej, do Urzędu Bezpieczeństwa, dzwoni do Komitetu Partii, dzwoni również do sowieckiego oficera. Nikt nie przychodzi z pomocą. W pewnym momencie milicjanci z żołnierzami rozbijają drzwi i wdzierają się do środka budynku. Pada strzał. Doktor Kahane pada martwy. Milicjanci biegają po klatkach. Żydzi barykadują się w swoich mieszkaniach. Milicjanci strzelają poprzez drzwi. Kule przechodzące poprzez drzwi zabijają ludzi w mieszkaniach. Zaczyna się rozbijanie kolbami drzwi, wyciąganie ludzi na zewnątrz, a tam tłum już czeka i linczuje, bije pałkami, kamieniami, dłońmi, czym popadnie. Jerzy Śladkowski w swoim filmie Amnezja dotarł do wielu świadków. Jeden z nich opowiada, że widział zabitego człowieka, który był obszukiwany przez miejscowego oprycha. Wyciągnął mu z zapazuchy plik pieniędzy. Nie potrafił z tym plikiem wyjść, bo tłum by go rozszarpał, że ma tyle forsy. A więc rzucił tym plikiem do góry, krzyknął: Bierta, ludzie! Zaczęły falować banknoty. Ludzie rzucili się na te pieniądze. Ja sam, mówi świadek, złapałem banknot 100-złotowy. Potem, kiedy się już wyciszyło to wszystko, poszedłem na Sienkiewicza kupić sobie lody. Kiedy zacząłem lizać te lody, przypomniałem sobie tego zabitego człowieka z krwią. Nie dokończyłem tych lodów, zwymiotowałem. Niusia Borenstein, kiedy spacerowała ze swoim narzeczonym po Kielcach, zaczęła zauważać, że dzieje się coś niedobrze, gęści atmosfera. Szuka się Żydów, mężczyznom każe się ściągać spodnie. On już przeżył coś takiego w Krakowie, więc chowa się u przyjaciela, a ona wraca do kibucu na Planty. Już tłum krzyczy: skąd jesteś? No ja tu mieszkam. Umrzesz, niedługo umrzesz. Wchodzi na piętro i mówi do swoich przyjaciół, że dzieje się coś niezwykłego, coś strasznego. Nastąpi jakaś eksplozja. A oni mówią: przestań, uspokój się. Dlaczego? Mówią, że my zabiliśmy jakieś dzieci. Co ty gadasz? Jakie dzieci? Kto uwierzy w taki absurd? Jedna z mieszkanek kibucu na Planty opowiadała, że ktoś krzyknął, że jest Żydówką. Ona stała w klatce schodowej. Podszedł do niej milicjant wojskowy i powiedział, aby pokazała dokumenty. Ona wyciągnęła niemiecki Ausweis z czasów II wojny światowej. Ausweis, czyli dokument, dowód osobisty, który był sfałszowany, że jest Polką.
Kiedy on otworzył, zobaczył, że ma do czynienia z Polką, zamknął i odpowiedział tym, którzy usłyszeli: to nie Żydówka, to Polka, dziękuję, proszę, może pani odejść. Proszę sobie wyobrazić, że w 1946 roku, po wojnie, rok po wojnie, kobiecie ratuje życie sfałszowany Ausweis, który miał ratować ją przed zagładą i niemieckim okupantem. Ratuje jej życie przed kim? Przed sąsiadami, przed kiereckimi sąsiadami, bo w całej tej opowieści, w tej krwawej plotce, to Kielczanie mordowali Kielczan. Tłum potrafi być dziki, groźny, nieokiełznany, ale człowiek ma dobrą wolę, ma też rozum i może nad nim zapanować. Postać człowieka dozorcy, tutaj z Komitetu Żydowskiego, w którym mieszkał. Był byłym wojskowym, naprawiał buty, był Polakiem. Nazywał się Stanisław Niewiarski. Od niedawno dopiero udało się przywrócić jego imię, odnaleźć, że miał na imię Stanisław. W ten feralny dzień, kiedy tu wszystko kipiało, wyszedł z krzyżem do tłumu i krzyczał: ludzie, w tym budynku nie ma żadnej piwnicy. Ludzie, zrozumcie, tu żadni Żydzi nie mordują dzieci. Nie pomogło. Zabił go jakiś człowiek z tłumu. Przeszkadzał. Zabił go na miejscu. Powiedziałem, że wśród ofiar było 3 Polaków. To Stanisław Niewiarski był jednym z nich. Bronił swoich sąsiadów, Kielczan. Czwartego lipca 1946 roku 8-letni Henik Błaszczyk jest przesłuchiwany na posterunku Milicji Obywatelskiej. Milicjant pyta, jak doszło do zajścia. Heniu mówi, że podszedł do niego człowiek, który powiedział, że jeżeli pójdzie do budynku i zaniesie paczkę, to dostanie 20 zł. Idą razem, wspomina Heniu. I ten człowiek niewiele mówi. Generalnie mówi tylko, że jak uda się tą paczkę szybko zanieść, to będę miał właśnie banknot 20-złotowy. A ja chciałem kupić sobie cukierki. Kiedy poszliśmy do tego budynku, złapał mnie, otworzył taką drwalkę i tam mnie wrzucił i zamknął. Jeszcze powiedział wcześniej, żebym z nim wszedł do środka, to da mi jeść. Nie dał mi jeść, zabrał mi tą paczkę 20 zł i zamknął mnie w tej drwalce. Ja się bałem, że będę siedział w tej drwalce zamknięty, że właśnie Żydzi przerobią mnie na macę, bo tak się mówiło. Milicjant zapytał, czy widział tam jeszcze inne dzieci. Tak, było dużo innych dzieci. I potem udało mu się uciec, bo jakiś chłopczyk żydowski otworzył okienko, on wziął stołeczek i uciekł. Milicjant zapytał, a co należy zrobić w takim razie z Żydami? Wyrżnąć ich wszystkich, mówi 8-latek, aby więcej nie łapali dzieci i nie przerabiali na macę. Na koniec zeznań 8-letni Henio Błaszczyk mówi tak. Ja powiem panu prawdę i tatusiowi też. Nie byłem więziony przez żadnego Żyda w żadnej komórce. Nikt mnie tam nie zatrzymał. Ja po prostu pojechałem do pana Antoniego na Podwale i tam spałem przez 2 dni i nie wychodziłem z domu. Pojadłem czoreśni, bawiłem się z dziećmi. W filmie Amnezja Jerzego Śladowskiego jeden ze świadków zeznaje tak. Poszedłem na stołówkę robotniczą.
Tam był już wzburzony tłum robotników. Krzyczeli: wy tu pracujecie, a tam w mieście Żydy mordują polskie dzieci. Podobno już zamordowano 13 małych dzieci. Moje nastawienie do Żydów było negatywne, więc wmieszałem się w tłum i ruszyliśmy ku bramie. Krzyknąłem tylko do wartownika, aby otworzył bramę. On protestował. Powiedziałem, że jeżeli nie otworzy, to wysadzimy ją w powietrze, a jego perturbujemy. Nastąpiła druga faza pogromu. Około 12:30 robotnicy z huty Ludwików przyszli tutaj na planty. Przerwali kordon wojska, wdarli się do budynku na ulicy Planty 7 i zaczęli wyciągać tych, którzy pochowali się w zakamarkach i ocaleli z pierwszej fazy ataku na ich dom. W końcu wojsko salwą w powietrze zatrzymało ten makabryczny taniec zbrodni. Władza bardzo szybko, ówczesna władza komunistyczna chciała pozbyć się tematu, bo przecież pokazał on jej całkowitą nieudolność. Na początku zrzuciła wszystko na reakcyjne podziemie, a więc AK-owców, NZ-owców, wszyscy ci, którzy byli przeciwni. 8 lipca 1946 roku odbył się pogrzeb ofiar krwawej plotki, pogromu kieleckiego. Tutaj, gdzie jestem, znajduje się właśnie cmentarz i tu tych ludzi pochowano. 9 lipca bardzo szybko rozpoczął się proces. Skazano 9 ludzi na karę śmierci, tych, którzy byli odpowiedzialni za ten mord. 2 dni później natychmiast ich rozstrzelano. Prezydent Bierut zrezygnował z prawa łaski. Istnieje dużo teorii i hipotez na temat tego, co wydarzyło się w Kielcach 1946 roku w lipcu. Jedni mówią o prowokacji ubeckiej i komunistycznej, aby przykryć wydarzenia w Norymberdze związane z oskarżeniem Niemców o Katyń. Inni mówią o tym, aby właśnie ta prowokacja przykryła wybory, które komuniści sfałszowali. Wybory 3 razy tak, 3 razy nie. Jeszcze inni twierdzą, że był to przejaw polskiego antysemityzmu. Instytut Pamięci Narodowej wszczął śledztwo. Prowadził je przez 2 lata. I po 2 latach nie przyznał żadnej z tych tez, która byłaby motorem do tego, co się wydarzyło. Wydarzenia kieleckie z 4 lipca 1946 roku miały charakter spontaniczny i zaistniały wskutek nieszczęśliwego zbiegu okoliczności natury historycznej i współczesnej. Jeżeli coś wydarzyło się raz, może powtórzyć się drugi raz. Jeżeli coś wydarzyło się 2 razy, powtórzy się i 3. Dziękuję, że jesteście z nami. Dziękuję, że wspieracie nasz kanał. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, ciepłe i miłe słowa oraz pozytywne i również negatywne komentarze. Jesteśmy w każdy wtorek o godzinie 20. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Łukasz Kazek, History Story.